To jest podcast Nagminne Pytania, w którym rozmawiamy o tym, co w gminie piszczy. Oczywiście w gminie Psary. Cześć, dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Nagminne Pytania i dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o edukacji. Razem ze mną gość, pani Joanna Marcinkowska, dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi z Dąbia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor, na samym początku mały sprawdzian, może taka wejściówka. Proszę mi powiedzieć, co oznacza słowo essa? Essa, to jest to takie coś z tymi palcami, tak? Z tego co pamiętam. Wow, to widzę, że taki trudny sprawdzian na dzień dobry, to ja poproszę inny zestaw pytań. Słowo jest mi znane, wiem, że młodzież go używa i to jest taki specjalny znak, którym się witają, żegnają. On ma bardzo szerokie znaczenie, ale słyszałam. Nauczyciele powinni zaznajomić się troszkę z tym nowoczesnym językiem, z nowomową, żeby lepiej dogadywać się z uczniami? No nie ma innego wyjścia, ponieważ młodzież używa takich skrótów i używa tych skrótów również w swoich pracach pisemnych, co jest oczywiście niedopuszczalne, bo są to błędy, natomiast młodzież posługuje się różnymi skrótami i jeśli staniemy z boku i posłuchamy, to czasami mamy wrażenie, że to jest inny język. Obcy dla nas, dorosłych i nauczyciel musi być na czasie. Ja myślę, że mam to szczęście, ponieważ mam dwoje nastolatków w domu, 17-letniego syna i 11-letnią córkę, więc siłą rzeczy jestem gdzieś tam na czasie. Więc kuma pani bazę. Kumam bazę, dokładnie. I myślę, że tutaj różne skróty też jestem w stanie rozszyfrować. No bo tak naprawdę, gdyby ktoś został te 15, 10, 20 lat w przeszłości, bo sobie przyjrzałem szybko listę słów nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku i oprócz essy jest na przykład odklejka, nara i cringe. Powiem tak, odklejka to już chyba nawet nie jest takie nowe słowo. Ale chyba wróciło. Chyba wróciło. Cringe też chyba nie jest takim najnowszym, a nara to już bym powiedziała, że to prawie archaizm. Tylko, że to się inaczej pisze, bo stare nara się pisało nara, a to się pisze naura. Czyli tutaj już wkraczamy jeszcze więc troszkę pozmieniane. Nieco inną pisownię. Pani dyrektor, gdybyśmy mieli jakoś skategoryzować, zdefiniować, to jaki jest dzisiejszy uczeń szkoły podstawowej? Nieprzeciętny pod każdym względem, specyficzny, ponieważ często takim hasłem w szkołach jest specyficzne potrzeby edukacyjne, czyli każdy uczeń ma jakieś swoje specjalne potrzeby. I to nie tylko są potrzeby dla uczniów, którzy mają jakieś dysfunkcje, ale to jest też taki uczeń, który jest indywidualistą. Dzisiejsza szkoła to jest szkoła indywidualistów. Jest to trudne, jeśli mamy grupę, a klasy są średnio 20-25 osobowe, gdzie teoretycznie i praktycznie każdy uczeń jest inny i musimy znaleźć ten klucz, żeby tych uczniów zebrać w jedną grupę, żeby chcieli ze sobą współpracować. Ale współczesny uczeń to jest też uczeń bardzo otwarty na świat, bardzo ciekawy tego świata, ponieważ dostęp do mediów jest tak łatwy, że uczeń jest bardzo ciekawy tego świata i nauczyciel musi, chcąc mu dotrzymać kroku, też podążać trochę tymi tropami uczniów. To nie jest do końca uczeń taki jak ten sprzed 20-30 lat, który odkrywał świat tylko i wyłącznie czytając książki, bo często się mówi, że uczniowie nie czytają, bo faktycznie tak jest. Oni nie czytają tradycyjnych książek, nie lubią tego, ale młodzież i dzieci czytają różnego rodzaju tutaj felietony, czytają różnego rodzaju reportaże, czy nawet książki. Ja się podzielę taką refleksją, że jak zaczynałam pracę, to wszyscy na ławce, jak omawialiśmy Krzyżaków, to wszyscy na ławce mieli tomy Krzyżaków. A dzisiaj rzadko kiedy spotyka się książkę na ławce. Może ja mam, bo ja jestem tutaj taka tradycjonalistka i uwielbiam tradycyjną książkę. Poza tym trudno spotkać kogoś na mieście, kto rozmawia o Krzyżakach. Trudno. To na pewno są nauczyciele. Albo ktoś przed egzaminem powtarza.
Natomiast młodzież przychodzi z czytnikami, przychodzą z telefonami, czytają, słuchają audiobooków, czytają w ten sposób taki elektroniczny i to trzeba też zaakceptować, bo wiem, że jest grupa nauczycieli, którzy buntują się na to, że nie, że tylko tradycyjna książka. Jest mnóstwo ćwiczeń multimedialnych, które również rozwijają. Ja wiem, że muszą się dzieciaki nauczyć tych podstawowych umiejętności, tak? W ogóle czytania, rozpoznawania liter, takiego tradycyjnego pisania, ale nie można tylko trwać w tym, bo świat poszedł do przodu. I ja uważam, że to jest ogromne ułatwienie. Po co nosić to miska książek, jak można mieć... I krzywić sobie kręgosłup. I krzywić sobie kręgosłup, jak możemy to wszystko mieć w plikach i można w każdym momencie skorzystać z tego. Tylko trzeba umieć z tego korzystać. Ja na przykład nie jestem przeciwnikiem tego, że uczeń absolutnie nie może mieć telefonu na lekcji. On ma wiedzieć, jak ma z niego skorzystać, bo często są nam potrzebne właśnie informacje na teraz, na już, żeby do czegoś odnieść się. Na przykład ja bardzo często na zajęciach piszemy, zresztą to wynika z podstawy programowej, pisanie maila, SMS-ów i to jest dopiero śmieszne, ponieważ właśnie w tych SMS-ach oni używają skrótów, nie używają polskich znaków i często pokazujemy właśnie uczniom, jak z łaski wychodzi laska i to potem trochę zmienia sens wypowiedzi. Trochę profesor Bralczyk gdzieś tam się teraz pewnie uśmiecha. A ja zastanawiam się, naprawdę w podstawie programowej jest pisanie SMS-ów? Oczywiście. Maili? To nowość. Znaczy o mailach, pewnie maile były, jak ja też chodziłem do szkoły podstawowej. Ale SMS to jest krótka wiadomość tekstowa, prawda? I przecież uczniowie piszą krótkie wiadomości tekstowe. Ja bardzo często zadaję uczniom takie zadanie. Proszę teraz wyciągnąć telefony i wtedy jest takie patrzenie po sobie, ale przecież nie wolno używać telefonów i napisać SMS-a do mamy. Mamo, dzisiaj na lekcji piszemy SMS-a. Kocham cię, pozdrawiam. Oczywiście będę sprawdzała, czy tam się nie pojawiły żadne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Także zabawa jest. Zastanawiam się, wracając jeszcze na chwilę do tych telefonów, czy nauczyciele rozumieją to, czy kumają to, że nowa technologia jest dzisiaj już na tyle obecna, że można ją wykorzystać, a nie używać takiego argumentu, kiedyś tego nie było i powinniśmy się uczyć tylko w taki tradycyjny sposób, jak my się uczyliśmy 20, 30, 40 lat temu. Moi nauczyciele w naszej szkole tak. Nie mogę się wypowiadać o innych. Czyli ma pani farta? Nie wiem, czy mam farta. Myślę, że nauczyciele coraz bardziej są otwarci na te nowości, bo widzą, że bez tego się nie da iść dalej. Zresztą pandemia i zdalne nauczanie pokazało, że jednak coś, co jest przekleństwem, jest też błogosławieństwem. Ja tylko wspomnę, że jak się zaczynała pandemia, to chyba w środę ogłoszono, że zamykamy szkoły i nie będzie zajęć i przechodzimy na to zdalne nauczanie, które jeszcze właściwie nikt nie wiedział, na czym to będzie polegało. Czarna magia to była. Nie wiem, czy mogę tutaj teraz użyć nazwy, ale my już w piątek prowadziliśmy zajęcia na Zoomie. Bardzo intuicyjnie, bardzo niepewnie, nie wiedząc do końca co i jak, ale szybciutko, mówiąc językiem uczniowskim, ogarnęliśmy się w temacie. Uczniowie nam też w tym pomogli, bo uczniowie tych klas starszych znali te komunikatory, i szybciutko łączyliśmy się. Na początku to było właśnie takie łączenie się z tymi młodszymi dziećmi w kontakcie z rodzicami gdzieś tam po południu, natomiast starsi bardzo szybko to odnaleźli. Świetnie się sprawdziły grupy WhatsAppowe, gdzie przepływ informacji był błyskawiczny, Discordy, a potem już weszliśmy na Teamsa i pracowaliśmy na Teamsie. Zresztą do tej pory robimy różnego rodzaju spotkania, kiedy nie ma tej możliwości, żeby już tu i teraz na szybko się spotkać, więc jest krótka informacja, że spotkanie o 18:00 na Teamsie i wszyscy są połączeni, z różnych miejsc się można łączyć, więc nie można mówić, że to było przekleństwo. Przyniosło to złe rzeczy, ale przyniosło też bardzo dobre i świetne rozwiązania, które są na miarę XXI wieku. Ale trzeba jednak przyznać, że pandemia i takie wymuszenie tego, że nauczyciele muszą tak praktycznie z dnia na dzień korzystać z nowej technologii, z Zooma, z Teamsów, jakikolwiek komunikator teraz sobie nie wymyślimy, w pewnych aspektach obnażyła troszkę ten brak
postępu technologicznego ze strony nauczycieli, bo widziałem mnóstwo takich filmików, gdzie uczniowie robili sobie jaja z nauczycieli, którzy nie potrafili do końca ogarnąć tych komunikatorów i ktoś sprawdzał obecność, uczeń mówił, że mnie nie ma, później się wyłączał i nauczyciel notował, okej, to tego Karola nie ma, mimo że powiedział to Karol przed sekundą, na przykład na Zoomie. Tak, ponieważ zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Nie każdy człowiek, i to nie tylko czy to nauczyciel, czy nie nauczyciel, no jest, jak to ja nazywam, techniczny. Nie każdy się świetnie odnajduje w tym. Niektórzy tego po prostu nie lubią, nie wyobrażają sobie życia czy uczenia bez takiej tradycyjnej szkoły face to face i spotkania z uczniem. Natomiast myślę, że z czasem coraz lepiej nam to wychodziło. Do tej pory są nauczyciele, którzy nie lubią, wzbraniają się, jak rzucam gdzieś tam hasło, że przejdziemy na zdalne, to niektórzy od razu dostają gorączki. Natomiast no niestety tak było, że jak się nie korzystało z tych sprzętów, no to trzeba się było potem szybko nauczyć, ale nauczyciel to taka grupa społeczna, która szybko się uczy, wykorzystuje swój sprzęt i dajemy radę. No nie macie za bardzo wyboru, z roku na rok coraz młodsze pokolenie, z którym się na bieżąco stykacie. Tak, tylko że tutaj trochę jest taki problem z tym najmłodszym pokoleniem, ponieważ ono jest znowu przebodźcowane i za wcześnie dostaje telefony, tablety, różne elektroniczne gadżety i historia z przedszkola, kiedy dziecko dostaje tradycyjną książkę do ręki i przesuwa kartki jak strony w tablecie, więc to jest, czytam w jakimś czytniku. I robi podwójne kliknięcie, żeby pokazać, że mu się spodobało. To jest takie trochę smutne. Podzielę się taką anegdotą, bo wysłałam właśnie mojemu synowi i uczniom. Stoi tato z łopatą do odśnieżania śniegu i jest zaśnieżony samochód i stoi syn i ten syn tak patrzy w telefon i tata mówi do niego: synu, na to nie ma jeszcze aplikacji i podaje mu łopatę, więc no nie wszystko się da tutaj Pewnie, załatwić i faktycznie to coraz młodsze pokolenie, tylko to jest takie trochę przykre, bo tym dzieciakom zabieramy dzieciństwo, bo jednak media w tym wieku, źle wykorzystywane i w nadmiarze wykorzystywane, powodują, że te dzieci są bardzo mało kreatywne. A wystarczy dziecku dać kredki, pudełko, nożyczki i trochę papieru i ono zrobi taki statek kosmiczny, że nam się to w głowie nie mieści. Natomiast kiedy mu dajemy telefon, no to zabijamy w nim tą kreatywność i tą chęć wykorzystywania szarych komórek. No ale tutaj potrzebne jest takie sito, które stworzą wspólnie nauczyciele z rodzicami przede wszystkim i podejmą odpowiednie decyzje, kiedy dziecku dać telefon komórkowy, a kiedy na ten telefon jest jeszcze za młoda. Problem polega na tym, że to jest wygodne dla rodzica. Jest wygodne, oczywiście, że tak. Daję telefon, włączę bajkę, mam święty spokój. Natomiast, no niestety... Tylko, że to jest takie patrzenie bardzo krótkoterminowe. Tak. Niestety dziecko musi się nauczyć funkcjonować w świecie i obcować z tym, co go na co dzień dotyka, a to nie jest tylko telefon i tablet. Więc z dzieciakami trzeba im poświęcać czas, trzeba z nimi rozmawiać i być w tym ich świecie. To też właśnie pandemia obnażyła, że pokazała samotność dzieci, że te dzieci mają sprzęty, komunikują się komunikatorami, natomiast no, nie ma tej takiej bezpośredniej rozmowy w czasie pandemii z rodzicami, bo to było to ograniczenie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem grania w różnego rodzaju gry planszowe z dzieciakami, takie tradycyjne gry planszowe, bo to fajnie rozwija nie tylko spostrzegawczość, czy tutaj umysł, czy jakieś logiczne myślenie, ale też grając przecież rozmawiamy, komunikujemy się. Ja jestem zaskoczona, kiedy słyszę od ucznia, bo jestem też nauczycielem doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarzem, więc dość często mam kontakt z dzieciakami i mogę z nimi rozmawiać. I tutaj okazuje się, że na przykład wspólnych posiłków się nie jada. Przecież stół to jest miejsce, które łączy, tak? Gdzie rozmawiamy. Dzieciom brakuje rozmowy. Ja to widziałam, kiedy wyjeżdżaliśmy na przykład na wycieczki, zimowiska, kolonie. One lgną do dorosłych,
żeby porozmawiać, podzielić się, a nie tylko suche, no jak tam, było ok? Tak, było ok, no to cześć, no to cześć. I każdy zamyka się w swoim pokoju. To jest smutne. Domyślam się, że pewnie rozmawiacie z rodzicami, jak wygląda sytuacja i jak oni reagują, co oni mówią w takich sytuacjach? No najczęściej odpowiedź jest taka, ale ja pracuję, ja nie mam czasu, przecież żeby zapewnić nam godne życie, godne warunki, to ja muszę pracować ileś tam godzin. I tutaj pojawia się pytanie, czy ten pieniądz jest faktycznie najważniejszy, czy najważniejsze są te kolejne nowe wypasione buty, ten kolejny gadżeciarski telefon, kiedy brakuje komunikacji, brakuje rozmowy, brakuje takiej po prostu bliskości, budowania więzi. I takiego wspólnego czasu. Tak, dokładnie. Pani dyrektor, przejdźmy na chwilę do szkoły podstawowej w Dąbiu. Tak, słucham. Na jakie nauczanie stawiacie w waszej placówce? Przede wszystkim rozbudzanie umiejętności, kreatywności, odchodzenie od takiej tradycyjnej szkoły i wykładu na rzecz dziania się i działania. Dużo tych elementów przywieźliśmy z naszych wojaży w ramach projektów Erasmus+. I to się sprawdza. Bardzo nam się spodobał model fiński, który zresztą uchodzi za jeden z najlepszych albo najlepszy model tutaj nauczania. W Finlandii dzieci nie muszą siedzieć w ławkach, żeby się czegoś nauczyć. U nas gdzieś tam jeszcze ten model pruski funkcjonuje, że jak nie siedzi w ławce, to nie będzie słuchał, nie zrozumie, nic do niego nie dotrze. No nic bardziej błędnego, ponieważ dzieci często uczą się właśnie przez działanie i chyba najszybciej się uczą, kiedy coś robią, a pewnych rzeczy się nie da zrobić w ławkach, bo jak pracujemy w grupach, to albo te ławki zsuwamy, albo te ławki przestawiamy. Dzieci lubią pracować na podłodze, w takiej pozycji klęcząc, i my dzieciom na to pozwalamy. My pozwalamy dzieciom chodzić po szkole w skarpetkach, tak jak to robią w Finlandii. Nie robimy tego nagminnie, ale mamy takie dni skarpetkowe i wtedy wszyscy, łącznie ze mną, ja dostałam w Finlandii jako prezent takie grube, fajne skarpety. Uczniowie czują się wtedy też tak swobodniej, mają takie poczucie jak w domu. W domu dzieciaki też często lubią chodzić boso, a poza tym to ma też plusy takie ortopedyczne, prawda? Chodzenie boso, więc jak najbardziej. Luźna atmosfera chyba bez takiej spinki niepotrzebnej sprzyja przyswajaniu wiedzy i dokładnie. Edukacji. Myśmy odeszli, ja się zawsze śmieję, że my tak trochę wyprzedzamy ministerstwo, chociaż przecieków nie mamy, bo od jakiegoś czasu było bardzo głośno, żeby dzieciom nie zadawać, tak? Że prace domowe są niepotrzebne. O przeciążeniach uczniów się bardzo dużo mówiło. uczniów. Myśmy od tego odeszli już jakiś czas temu, może nie tak całkiem, ale trochę zmieniliśmy to nastawienie. No bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli uczeń 12-letni, 13-letni, 7. klasa spędza codziennie w szkole od godziny 8:15, bo my tak zaczynamy lekcje, do godziny 15:30, 8 bitych godzin lekcyjnych z przerwami, i on ma przyjść do domu i spędzić kolejne godziny ślęcząc nad książkami, no to ja zawsze mówię tak, górnik jak wraca po 8 godzinach, to ma fajrant. To ma fajrant. A dlaczego ten uczeń ma nie mieć fajrantu? Oni nie mają czasu potem na rozwijanie swoich pasji, na czytanie chociażby tych swoich jakichś fajnych rzeczy, robienie, bo robią przeróżne rzeczy dzieciaki, więc zaczęliśmy od tego odchodzić, przekładając jakby ciężar, tak jak jest to też właśnie w Finlandii, że ciężar jest przełożony na rodzica i na dziecko. My mu podajemy, my określamy, co musi być zrobione. On sobie jakby to też w swoim czasie robi, bo każdy ma też inne tempo. I wtedy zauważyliśmy, że brak takiego przymusu odrabiania prac domowych przyniósł dokładnie odwrotny efekt, bo oni zaczęli odrabiać, bo oni wiedzieli, że jeśli nie odrobisz, nie dostaniesz 1, ale jak odrobisz, złapiesz plusa, dostaniesz pochwałę, może dostaniesz 5, może zostanie twoja praca wyczytana, będzie to taka nobilitacja i dzieciaki
wbrew pozorom, kiedy nie muszą czegoś robić, to właśnie to, jak ja to mówię, z przekory robią. No pewne rzeczy muszą być wyuczone w domu, bo w szkole na to nie ma czasu. No, na przykład taka tradycyjna tabliczka mnożenia. Pewnie, że tak. Nawet wielokrotne ćwiczenie, jednak ono utrwala, ale to musi być też poparte tym takim wyuczeniem się w domu. No czy ta umiejętność czytania. No w szkole nie ma aż tyle czasu, żeby każde dziecko do perfekcji opanowało technikę czytania, ale to są takie umiejętności, które nie ma ich aż tak wiele. Natomiast codzienne takie zadawanie po 5 zadań z matematyki i co to da? Kiedy oni wchodzą na odpytaj.pl, braille.pl, nie będę tutaj reklamować, i jeszcze innych, spisują no ale to przecież nie o to chodzi, prawda? No tylko wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, że zadanie domowe było zadane, jest zrobione, dziękujemy, No dobrze, odhaczone. tylko że jak ja czytam 3. pracę albo 4. pracę i ona jest taka sama, to ja miałam taki zwyczaj i mam do tej pory, że w cudzysłowie wpisuję adres, z czego to pochodzi. Mnie nie o to chodzi. Uczeń ma się nauczyć komponować tekst w szkole. Dlatego nasi uczniowie w szkole w Dąbiu bardzo dużo piszą na lekcjach. Często mówią, że już mają tego dosyć i im się odbija. Natomiast przynosi to efekty potem na egzaminie, bo nie ma dla nich trudności napisania pracy jakiejś dłuższej, bo to nie jest zerżnięte, mówiąc językiem uczniowskim, tylko jest to po prostu przez niego napisane. Napisz, ja zawsze mówiłam do uczniów i mówię, napisz 5-10 zdań, ale niech to będą twoje zdania, a nie, że ty mi przepiszesz z książki czy z internetu i potem ja cię pytam o jakieś treści z tego i ty patrzysz na mnie i nie wiesz w ogóle, o czym pisałeś, bo nie rozumiesz słów, których użyłeś w swojej pracy. Rozumiem, że zdarzało się w takim wypadku tak, że wypracowanie napisane na lekcji było poprawne, ale może średnich lotów, ale wypracowanie, które było zadane do domu i przyszło z powrotem do szkoły razem z uczniem, było małym arcydziełem. Oczywiście, że tak i zawsze mówiłam do uczniów, że jak już spisują, to niech spisują na swoim poziomie, bo nie wypada mieć aż tak rozbieżnych umiejętności. Albo po prostu geniusz objawia się w domu. No tak, geniusz najczęściej objawia się w domu. W szkole ma jakieś ograniczenia i nie zawsze się jest w stanie wykazać. Pani dyrektor, wspomniała Pani o programie Erasmus+. Jakie macie doświadczenia z tym programem? Gdzie uczniowie, gdzie młodzi ludzie w ramach tego programu podróżowali w przeszłości, jeżeli chodzi o Pani szkołę, albo będą podróżować w najbliższym czasie? A to nie tylko uczniowie, bo nauczyciele też. Nauczyciele też, ale skupmy się na uczniach. A nie, no do uczniów dojdziemy. Nauczyciele też się w ramach projektu Erasmus+ dokształcają, żeby móc potem bardziej nowocześnie i atrakcyjniej uczyć. Wspomniana Finlandia. Tak, ale nie tylko. Moja przygoda z Erasmusem rozpoczęła się jeszcze w gimnazjum i byłam i jestem zachwycona współpracą z Unią, ponieważ jest to takie otwarcie na świat młodych ludzi. No i świetny zawsze argument, żeby się uczyć języków obcych. Że to jest takie praktyczne wykorzystanie tych umiejętności i tej wiedzy. W ramach projektu mamy teraz drugi projekt. Jesteśmy w trakcie drugiego projektu i w marcu, pod koniec marca grupa uczniów z nauczycielami wyjeżdża do Portugalii. Natomiast współpracujemy tutaj z Włochami, z Finlandią, z Portugalią, z Hiszpanią, z Grecją, z Turcją. A nauczyciele szkolili się na Malcie i w Oksfordzie w ramach też projektu Mobilność kadry edukacyjnej, gdzie chyba 11 albo 12 nauczycieli wyjeżdżało, żeby też te swoje umiejętności podnosić. To jest otwarcie się młodzieży, którego się nie da w żaden sposób przecenić. Dzieciaki wykorzystują język, głównie język, ale też pokonują swoje kompleksy, że rozmawiają, że komunikują się, że współpracują, potrafią w międzynarodowych grupach współpracować, grupach o bardzo zróżnicowanym też takich wartościach kulturowych, bo gościliśmy we wrześniu grupę uczniów między innymi z Turcji. To zupełnie inna
kultura niż nasza, inne zwyczaje, nawet kuchnia inaczej. Jasne. Jest inna kuchnia turecka, a nasza. Także to są bardzo nie do przecenienia wartości i tutaj nabyte. Natomiast pandemia trochę to pokrzyżowała znowu faktem, że nie mieszkali w rodzinach obcych, tylko mieszkali w hotelu. Natomiast i tak było w Grecji i to trochę było takim, problemem, to było minusem, bo plusem jest, kiedy dziecko, młodzież wchodzi, bo to raczej starsi uczniowie, wchodzi w grupę Greków, Włochów, Turków, Portugalczyków i mieszkają w tych rodzinach. Tak. Oni poznają po prostu kulturę od środka i to jest naprawdę, przynosi efekty, niezapomniane wrażenia, wspomnienia, przyjaźnie. I idąc do szkoły średniej, nasi uczniowie, którzy korzystali z tych projektów, pierwsze co, to chodzą i pytają i zapisują się do Erasmusów w szkole średniej. Czy można raz jeszcze? Czy można, bo wiedzą, jakie to ma wartości. Fajne chyba jest to, żeby też sprawdzić tak samego siebie, czy jestem w stanie poradzić sobie wrzucony na głęboką wodę gdzieś w zupełnie innej rzeczywistości. Ale dokładnie, pierwszy wyjazd, który był uczniów, to byli uczniowie, którzy jechali do Włoch, to byli wtedy szóstoklasiści i mieszkali we włoskich rodzinach. Ja byłam po prostu pod wrażeniem, jak oni się tam świetnie odnaleźli i językowo, i kulturowo, i po prostu pod każdym jednym względem, więc to naprawdę polecam każdej szkole, jeśli tylko jest możliwość, wejść we współpracę, pisać projekty, e-twinning, różnego rodzaju grupy. Teraz też jesteśmy w trakcie, czekamy właściwie na odpowiedź. Tak, tu jest inny projekt, to są znowu kraje Grupy Wyszehradzkiej i też bardzo fajne zadania i projekty. To są zadania, które się tam realizuje. Też są bardzo ciekawe. Jest dzisiaj sporo tych projektów, wystarczy tak naprawdę użyć tylko telefonu albo laptopa i poszukać czegoś odpowiedniego dla siebie. Pani dyrektor, znalazłem na stronie internetowej gminy, że w waszej szkole jest coś takiego jak sala sensoryczna. Tak. Cóż to jest? Sala sensoryczna to takie specjalne, szczególne miejsce wyposażone w różnego rodzaju sprzęty dla dzieci, które mają duże problemy komunikacyjne, problemy też ruchowe, takie tutaj niepełnosprawności ruchowe, ale przede wszystkim jest to taka sala wyciszenia się dla uczniów ze spektrum autyzmu, Aspergerem, czy niedostosowanych społecznie, wyposażona w różnego rodzaju sprzęty i pomoce do pracy i terapii z takimi dzieciakami. Ponieważ współczesna szkoła to szkoła nie tylko otwarta na nowości i nowinki, ale też szkoła, która ma przyjmować uczniów z różnymi dysfunkcjami. Ostatnio takim chyba popularniejszym i najmodniejszym hasłem jest edukacja włączająca. Że do szkoły mamy włączyć, kiedyś była integracja, a teraz jeszcze oprócz tego, że mamy integrować te dzieci, to mamy po prostu włączyć wszystkie dzieci, które mieszkają w danym środowisku, są dysfunkcyjne i one w tym środowisku będą dalej. One muszą nauczyć się żyć ze zdrowymi dziećmi. Zdrowe dzieci w normie, muszą też nauczyć się komunikować i funkcjonować z takimi dziećmi. Z dziećmi, które mają różnego rodzaju dysfunkcje, bo na przykład to mogą być dzieci niedostosowane społecznie, czyli często bardzo agresywne, bardzo brutalne wobec siebie, wobec nauczycieli, wobec innych uczniów. Takie brutalne to może takie mocne słowo, bo ono nam się zaraz gdzieś tam kojarzy z jakąś patologią i kryminalnymi zachowaniami, natomiast akty agresji u takich uczniów często są bardzo takie silne i dla kogoś z zewnątrz może to wyglądać strasznie. Specjaliści, którzy pracują z takimi dziećmi, wiedzą, że tak jest w
że tak bywa, że ten uczeń może być wulgarny, może być agresywny, a musimy sobie z tym poradzić. Oczywiście cały czas mając na uwadze też bezpieczeństwo tego ucznia i innych uczniów i swoje bezpieczeństwo. Więc taka sala jest takim fajnym miejscem, gdzie taki uczeń, który ma taki, jak ja to nazywam, napad, atak złości i niechęci do całego świata, może iść, może wykorzystać pod opieką oczywiście specjalistów wszystkie te sprzęty, które pomogą mu te emocje rozładować, bo na przykład jest worek do boksowania. Więc jest to fajne rozwiązanie. A czy za taką salą idzie też jakieś merytoryczne przygotowanie nauczycieli do tego, jak radzić sobie w takich sytuacjach? Tak, bo kolejna rzecz, która się zadziała w tym roku szkolnym, to wprowadzenie większej liczby specjalistów do szkół, bo zauważono, że ministerstwo zauważyło i kręgi związane z edukacją, że w szkołach źle się dzieje, jest za mało specjalistów, ludzi, którzy potrafią po traumach pandemii, ale nie tylko, po prostu mamy inny świat, inne życie, inaczej z tymi dzieciakami musimy pracować. Zaczęto myśleć o tym, żeby wprowadzać specjalistów. My mamy to szczęście, albo nieszczęście, bo szczęście, że mamy tych specjalistów dużo i bardzo różnych, a nieszczęście, że też są takie dzieci, którym ci specjaliści są potrzebni. Tak, w szkołach teraz są psychologowie, pedagodzy specjalni, socjoterapeuci, specjaliści od resocjalizacji, co się wydaje wręcz takim hardkorowym przykładem. Hardkorowym, tak, bo ja jak oglądam film Młodzi Gniewni, to sobie tak myślę, że ta nasza szkoła też podąża, ja nie mówię, że nasza szkoła w sensie moja w Dąbiu, ale że te szkoły dzisiejsza szkoła, to właśnie musimy nauczyć się z takimi problemami na co dzień funkcjonować i takie sale, różnego rodzaju terapie, różnego rodzaju projekty, wprowadzanie czy nowych metod, jest już taką codziennością, na przykład trening umiejętności społecznych, tak zwany TUS. Okazuje się, że bardzo duża liczba uczniów ma problemy takie komunikacyjne, problemy komunikacji takiej społecznej, nie do końca wiedzą, jak się odnaleźć, jak funkcjonować z rówieśnikami, z dorosłymi. I takie zajęcia właśnie pomagają i takie zajęcia rozładowują emocje i uczymy te dzieciaki po prostu funkcjonować w tym świecie. A zaobserwowaliście może, że łatwiej dzieciakom, które mają jakieś problemy, na przykład porozumiewać się przy pomocy Messengera czy innego komunikatora niż w takiej rozmowie face to face? Tak, i właśnie takie zajęcia z trening umiejętności społecznych ma pomóc dziecku wejść w świat taki rzeczywisty, a wyjść z tego świata wirtualnego, ponieważ pisząc do kogoś, używając często niekoniecznie miłych określeń, jest łatwiej, a stanąć przed kimś i powiedzieć mu to samo w twarz już nie, bo jak ja mogę powiedzieć koleżance, że jest pryszczata i gruba? Przecież to nie wypada. A napisać? Możesz? Na czym polega różnica? I tutaj właśnie takie zajęcia pomagają. Natomiast sala sensoryczna to jest też sala, z której korzystamy, ponieważ od tego roku mamy też wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, tak zwany WWR i ona też jest wykorzystywana podczas rehabilitacji, rewalidacji dzieci z różnego rodzaju takimi maluszków właśnie z tych oddziałów przedszkolnych, dysfunkcjami ruchowymi, czy takimi w ogóle odnalezienia się w takim świecie. Więc jesteśmy tutaj bardzo tacy, że tak powiem, otwarci w każdą stronę. Zresztą moim takim cichym marzeniem zawsze było i jest i pewnie będzie stworzenie takich prawdziwych klas integracyjnych, bo jestem też oligofrenopedagogiem, więc tutaj jest to jakiś taki mój konik i myślę, że coraz lepiej wychodzi nam ta praca z tymi dziećmi, bo tego się też trzeba nauczyć. Tego też szkoła nie umiała i to nie tylko nasza szkoła. Bo jak ja słyszę hasła często gdzieś tam, czy w mediach, czy czytam, że nie, bo to jest trudne dziecko i ono się nie nadaje do takiej szkoły i w ogóle... to sobie myślę, jak to się nie nadaje? Ale może to też specjaliści są nie tacy i może po prostu, tak jest najłatwiej, tak? Pozbyć się problemu. Szkoła nie jest od tego, żeby dokonywać jakiegoś aktu ostracyzmu na trudniejszej młodzieży. A to dzieje się często.
i to jest też przykre, bo te dzieci żyją, funkcjonują w naszym środowisku, no i muszą gdzieś chodzić do szkoły. No dziecko do 18 roku życia musi chodzić do szkoły. No czy chce, czy nie chce. Czy nie chce, właśnie. Teraz jest taka popularna edukacja domowa, że to rodzic przejmuje na siebie całą tą rolę uczenia się. No oczywiście, ja do końca nie jestem zwolennikiem, ponieważ na pewno będą zaburzone relacje z rówieśnikami. Nie da się tego wszystkiego połączyć, bo chodząc do szkoły dziecko też uczy się funkcjonować w grupie. Proszę wierzyć, że teraz jest ogromnym problemem praca w grupie, żeby się porozumieć w grupie, żeby rozdzielić zadania. Każdy chce być liderem. Tak, każdy to co pani powiedziała wcześniej, że szkoła dzisiaj jest pełna indywidualistów. Każdy chce, żeby to jego było tu i teraz, na wierzchu. Nie gdzieś tam ja się mam dostosować, bo kolega czy koleżanka tak powiedział. A w takim nauczaniu domowym 1 na 1 robi co chce, zgłębia to co chce, kiedy chce i nie musi się jakby liczyć. Potem wejście w to środowisko, to nie jest tak, kiedyś pójdzie i będzie gdzieś pracował, będzie musiał z kimś zamienić te kilka słów, wymienić się informacjami, tak? Ja zrobiłam ten projekt, ty mamy to zebrać teraz razem. I może się zderzyć ze ścianą. No i są zderzenia ze ścianą. To jest bolesne wtedy. Bardzo bolesne. Taka jest rzeczywistość. Ja zawsze mówię, że szkoła to też taki trochę hardcore i uczy nas życia. Dlatego nasze przedszkolaki, które funkcjonują, i proszę sobie wyobrazić, 3-latka i 15-latka w jednej placówce. I proszę mi uwierzyć, że u nas to się sprawdza, ponieważ ja nie słyszałam, żeby kiedykolwiek dochodziło do jakichkolwiek bujek, sporów, że ci starsi dokuczają tym młodszym. Wręcz odwrotnie, ci starsi widząc tych młodszych, ustępują im drogi, pomagają, czy podnoszą coś, czy przenoszą coś dla tych dzieci. To się da, to tylko trzeba dobrych chęci. Albo szklanka jest do połowy pusta, albo do połowy pełna. Ja uznaję tą wersję, że jest do połowy pełna. I taki chyba optymizm mój i taka otwartość też pomaga w funkcjonowaniu takim na co dzień, gdzie bardzo dużo jest tych problemów, bo jednak te problemy wychowawcze często dominują, problemy takie dydaktyczne. Pani dyrektor, a jak wygląda poziom edukacji w takich mniejszych miejscowościach, jak na przykład Dąbie, czy patrząc szerzej gmina Psary, w kontekście albo na tle tych większych ośrodków z Katowic czy z Krakowa? Te szkoły z mniejszych miejscowości mogą czuć jakieś, nie wiem, kompleksy względem tych większych ośrodków, czy wręcz odwrotnie? Dzisiaj już nie. Kiedyś może tak. Dzisiaj już na pewno nie. I śmiem podejrzewać, że często chyba przewyższamy nawet te duże miejskie molochy, bo te nasze szkoły na terenie gminy są szkołami takimi kameralnymi. Wszyscy wszystkich znają. To są dzieci, które mieszkają w okolicy szkoły. Często nauczyciele też są mieszkańcami tej okolicy. Ja jestem dyrektorem w szkole, do której ja kiedyś uczęszczałam lata temu, do której uczęszczał mój ojciec, do której uczęszczały i uczęszczają, bo moja córka jeszcze chodzi do tej szkoły, więc to jest taka też tradycja, łączenie właśnie tej nowoczesności z tradycją i nasze dzieci wychodzą bardzo dobrze wyposażone w różne takie umiejętności, też te kompetencje miękkie, to co jest teraz takie ważne, więc ja nie sądzę i nie słyszałam, żeby którykolwiek z naszych uczniów, czy z naszej szkoły, czy ze szkół z naszego terenu gminy, czy wcześniej z gimnazjum, był zakompleksiony idąc gdzieś do szkół miejskich, bo przecież później do tych szkół ponadpodstawowych, czy ponadgimnazjalnych to właśnie była Dąbrowa, Sosnowiec i to się też zmieniło. Kiedyś dzieci tutaj z naszej gminy najczęściej wybierały te szkoły gdzieś tam najbliżej. Będzin, Czelać. Nie ma teraz już czegoś takiego. Teraz jest Dąbrowa, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice. Kilometry nie grają roli? Nie, to już nie ma znaczenia, bo jeżeli to jest szkoła, gdzie on chce swoje umiejętności, swoje predyspozycje kształcić, to już teraz nie ma znaczenia i ja nie widzę kompleksów. Wręcz powiedziałabym, że te nasze dzieciaki, jak później obserwuję, czy to na Facebooku, czy słyszę od dyrektorek gdzieś tam z tych szkół, że te nasze dzieciaki wiejskie, ja nie mówię, że to tylko gmina Psary, ale to w ogóle wiejskie dzieciaki, że one się świetnie odnajdują. Zresztą teraz wiejskie.
Czy ta gmina jest jeszcze gminą wiejską? Chyba tylko z nazwy, ponieważ no to się już też bardzo zmieniło. To już jest, ja bym powiedziała, kiedyś usłyszałam hasło, że jesteśmy przedmieściami Katowic. Już nie Będzina i Sosnowca, ale Katowic. I chyba coś w tym jest, że to już nie jest taka gdzieś tam zakompleksiona polska wieś, tylko taka właśnie fajne miejsce, jak nasze hasło reklamowe, tu żyje się wygodnie. Tu żyje się wygodnie. I chyba tak jest. Tytułem końca ciekawi mnie jeszcze jedna kluczowa nomen omen rzecz. Pani dyrektor, o co chodzi z tym kluczem? Bo uczniowie od dłuższego czasu, czy właściwie może od zawsze, nie wiem, bo nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o edukację, muszą wstrzelić się w pewien klucz odpowiedzi, żeby na najważniejszych egzaminach zdobyć jak najwyższą liczbę punktów. I tutaj mówię o egzaminie ósmoklasisty, czy o egzaminie maturalnym. Wstrzelisz się, fajnie wygrywasz, nie wstrzelisz się, mimo że można byłoby dyskutować, czy ta odpowiedź jest poprawna, czy niepoprawna, no to masz po punktach. Nie da się tego jakoś inaczej, sensowniej rozwiązać, ten klucz musi być. Klucz jest na pewno jakimś ułatwieniem i pokazuje jakieś takie ujednolicenie. Ja jestem egzaminatorem egzaminu po klasie 8 i egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem bardzo na świeżo po szkoleniu uzupełniającym szkolenia maturalnego i to tak nie do końca jest z kluczem. Bo jak słyszę też hasło, że uczymy pod klucz, to trochę mi się krew burzy i gotuje, ponieważ to nie o to chodzi. Klucz na przykład no, w matematyce, no to pewnie to będzie inaczej, no bo tam albo jest coś, albo 2 + 2 to jest 4, albo nie jest i tutaj jakby nie ma dyskusji. Sytuacja jest w miarę jasna. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, to są kontrowersje, ale nigdy do tej pory nie spotkałam się z sytuacją taką, że bo w kluczu jest tak i musi być tak i to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Kiedy rozwiązanie jest dobre, to się o nim dyskutuje. Idzie się z pracą do weryfikatora, do przewodniczącego. Jeśli nadal mamy wątpliwości, praca ląduje w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeśli nadal jest coś nie tak, idzie do Warszawy. Także to nie jest tak, że uczymy tylko pod klucz. To jest takie trochę już taki slogan, takie hasło, bo egzaminy. Fakt, że egzaminy mocno ograniczają tutaj ucznia i musi się jakby odnaleźć, tak? Chciałby coś innego, a na przykład na języku polskim jest lista lektur obowiązkowych, które musi i koniec, kropka i nie ma dyskusji, ale tak naprawdę nie do końca zgadzam się z tym, że uczymy pod testy i pod klucz. Testy to jest jakiś wycinek. My uczymy dzieci życia, funkcjonowania, a że te egzaminy były, są i będą, bo zawsze jest jakiś egzamin, który nam w życiu przyjdzie zdać, zaliczyć. Pewnie, że tak. No to jest jakaś tam przepustka, ale nie do końca pod klucz. Klucz to jest po prostu dla mnie otwieranie umysłów. Po to jest ten klucz, żeby otwierać młode umysły i wkładać, i wkładać, i wkładać, a tam się da dużo włożyć. Pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło, a o szkole możemy mówić i o edukacji jeszcze długo.